Za nami ciężki, intensywny i pracowity dzień zwiedzania stołecznych kawiarni. Oto przed Wami nasza relacja z tego dnia i druga część tym samym naszego skromnego, subiektywnego przewodnika po miejscach w stolicy, w których i barista, i herbaciarz mogą znaleźć coś dla siebie, czyli wszędzie, gdzie mają dobrą kawę i dobrą herbatę. Czajnikowy.pl. Pierwszym miejscem, które dzisiaj zwiedzamy, jest kawiarnia Fabryczna na Powiślu, na ulicy Fabrycznej. Łatwo trafić. Klimat jest tutaj taki oldschoolowy, drewniany, troszeczkę taki kraciasty, stare meble, stare fotele, nieco takiego pastelu, bardzo przytulnie, bardzo tak domowo, kiedy jeszcze słońce wpada właśnie pod tym kątem. Naprawdę można się rozmarzyć. Jest tu sporo sztuki, sporo obrazów i można smacznie zjeść. Testujemy zatem śniadanie i pijemy kawę oraz herbatę. W kawiarni Fabryczna nie tylko spróbujemy bardzo fajnej kawy przelewowej, przyrządzanej naprawdę na różne sposoby. Gdzieś tam chwali się również tym, że na co dzień używają syfonu, a więc sprawdźcie ich, czy faktycznie mają chęć pobawienia się też w takie bardziej chemiczno-kawowe eksperymenty. Można zjeść dobrze, można napić się dobrej herbaty i można po prostu odpocząć w słońcu przy wielkiej witrynie. Kolejna kawiarnia na naszej liście to parę osób. Jest to kawiarnia, która moim zdaniem miała troszeczkę inną historię, jeśli chodzi o tę nazwę. Po prostu myślałem, że założyło ją parę osób. Tymczasem okazuje się, że ta nietypowa nazwa związana jest z pewnym poetą i z pewnym utworem i pozostawiam to Wam. Poszukajcie, piszcie w komentarzach, czy znajdziecie. Dla podpowiedzi naprzeciwko znajduje się upamiętniająca go tablica. Niesamowita historia wiąże się również z tym miejscem, w którym obecnie się znajdujemy. Jak widzicie, jesteśmy akurat na takim trochę podejście, czyli to nie jest ten sam poziom co kawiarnia, ze względu na to, że jest to w zasadzie część mieszkania właścicieli kawiarni, która została wygospodarowana właśnie po to, żeby przyjąć większą ilość osób, więc zauważcie, jaka to jest gościnność. A my teraz jemy sobie tutaj brownie, które jest również specjalnością tego zakładu. Już słyszeliśmy o tym wcześniej legendy, teraz próbujemy. Jak będziecie, koniecznie spróbujcie kawki właśnie z tym ciastem. Baristki, które spotkaliśmy właśnie tutaj w tej kawiarni, są naprawdę profesjonalistami. I warto tutaj jeszcze powiedzieć, że kawa, której używają, jest wypalana przez jedną z baristek, która jest przy okazji również roasterem, a więc tylko tutaj napijecie się kawy właśnie specjalnie wypalonej dla tej kawiarni. Jest to miejsce, które z pewnością warto odwiedzić, jeśli gdzieś tutaj przy okazji będziecie na ochocie. Dotarliśmy do kawiarni Forum. Jest to ostatnia kawiarnia, którą Wam pokazujemy, ale no, co tu dużo ukrywać, taka kawiarnia, do której ja osobiście mam bardzo dużą słabość. Prowadzona z bardzo dużym smakiem, z bardzo dużym wyczuciem. Tutaj
kawa jest podawana zawsze perfekcyjnie, herbata jest podawana zawsze perfekcyjnie. Założona została przez Sławka Sarana i Ilonę Przewoźniczek. To jest taka ekipa, która ma na swoim koncie bardzo dużo tytułów. Ilona mistrzyni Aeropress, Sławek kilkukrotny mistrz barista, również Brewers Cup, więc można się spodziewać naprawdę wysokiej jakości. Sam lokal, w którym jesteśmy, jest stosunkowo nowy, ponieważ wcześniej byli na Placu Zbawiciela, a teraz kilka miesięcy temu otworzyli właśnie ten lokal, w którym jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy właśnie po to, żeby wypić kawę i herbatę z rąk prawdziwych mistrzów. Oprócz świetnie zaparzonej herbaty, herbaciarz może znaleźć tutaj również kombuczę, czyli herbaciany grzyb produkowany na miejscu właśnie z herbaty. Jest też wersja z kawy, ale ja byłem bardzo ciekaw, jak smakuje herbaciany, bo siłą rzeczy mój ogródek, można by powiedzieć, ale każdy barista również może skosztować kombuczy wyhodowanej na kawie. Grzyb herbaciany wyhodowany na kawie, coś nietypowego. Ja degustuję kombuczę tradycyjną, herbacianą, no ale oczywiście nie tylko to znajdzie herbaciarz. Jest masa fajnej, dobrej herbaty. Kawę przyrządza się tutaj na wiele sposobów. Moja została przyrządzona przy pomocy Aeropressu, a czarki, w których podawana jest kawa, są specjalnie właśnie tak skonstruowane, żeby te aromaty jeszcze dodatkowo do nosa docierały, gdzieś kumulowały się w tej przestrzeni, żeby to odczucie było po prostu pełniejsze. Jest to takie miejsce, w którym bardzo dużo rzeczy robią sami. Jeśli robią tonik espresso, to sami robią tonik. Jak już tutaj widzieliście, robią też kombuczę. Cold brew naprawdę też jest fajną zabawą i też naprawdę bardzo dobrej jakości, więc jeśli szukacie jakiegoś takiego miejsca geekowego, takiego, w którym będziecie się mogli poczuć jak w Disneylandzie dla baristów, to jak najbardziej jest to bardzo dobre miejsce. To wszystkie kawiarnie, które tym razem odwiedziliśmy. Do Warszawy na pewno będziemy wracali, ponieważ kilka punktów jeszcze jest do zobaczenia, do pokazania. Mam nadzieję, że odwiedziliśmy dzisiaj te kawiarnie, które lubicie, a jeśli jeszcze ich nie znacie, koniecznie je sprawdźcie. Wpiszcie nam w komentarzach oczywiście, jakie jeszcze kawiarnie powinniśmy zobaczyć i widzimy się w następnych częściach na czajnikowy.pl.